Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy bułeczki pszennożytnie na drożdżach. Bułeczki są rewelacyjne, podczas ich pieczenia rozchodzi się niesamowity zapach w domu i żeby je zrobić wymagają niewiele pracy, a więc do dzieła. Zaczniemy od zrobienia zaczynu, do którego potrzebujemy 100 ml ciepłej wody, 20 g drożdży świeżych, 1 łyżki mąki pszennej i 1 łyżeczki cukru. Do miski wkruszamy sobie 20 g drożdży świeżych, dosypujemy 1 łyżeczkę cukru i 1 łyżkę mąki pszennej. Zalewamy wszystko 100 ml ciepłej wody. Ciepłej to znaczy woda powinna mieć tak 30-35 stopni Celsjusza. Wszystko ze sobą mieszamy, aż drożdże rozpuszczą się w wodzie. I następnie miskę przykrywamy albo ściereczką, albo folią spożywczą i odstawiamy w ciepłe miejsce, takie bez przeciągów, na 15-30 minut, żeby drożdże zaczęły pracować. A potem możemy robić już konkretnie bułeczki i potrzebujemy tu jeszcze paru składników. 300 g mąki pszennej typu 650, 100 g mąki żytniej typu 2000, 100 ml ciepłej wody, 1 jajka, 40 ml oleju rzepakowego i 1 łyżeczki soli. Po 20 minutach, kiedy u nas zaczyn już tak pracuje, zdejmujemy folię spożywczą, dolewamy 100 ml ciepłej wody, tak jak poprzednio mówiłam, tej ciepłej, czyli 30-35 stopni Celsjusza powinna mieć, dodajemy 1 jajko i wszystko ze sobą mieszamy. Teraz dosypujemy 100 g mąki żytniej oraz 300 g mąki pszennej. Zostawmy sobie tak troszeczkę na podsypywanie. Dolewamy 40 ml oleju rzepakowego, 1 łyżeczkę soli i wszystko ze sobą mieszamy, na razie łyżką. Jeżeli Państwo chcą, mogą użyć innego rodzaju mąki, ale proszę uważać na konsystencję. Składniki wstępnie łyżką wymieszaliśmy, teraz wymieszamy je również lekko ręką. A skoro to są bułeczki drożdżowe, no to proszę Państwa, musimy podsypać trochę blat, przełożyć ciasto na blat i powyrabiać tak 10-15 minut to ciasto. Ciasto w trakcie wyrabiania będzie zmieniało konsystencję, będzie stawało się bardziej plastyczne, mniej klejące. Na koniec wyrabiania zwijamy boki do środka, rolujemy ciasto i zawijamy jeszcze pod spód wszystko, tworząc taką kuleczkę, jak Państwo tu widzą. Miskę obsypujemy mąką, wsadzamy do środka ciasto, tą kuleczkę. Możemy również z wierzchu, tak jak Państwo tutaj widzieli, obsypać je mąką. Przykrywamy ponownie z folią spożywczą i zostawiamy tak na godzinę, półtorej do wyrośnięcia. A po tej godzinie, przynajmniej u nas, bo w różnych miejscach będzie różnie rosło to ciasto, będzie wyrastało w inny sposób i w innym czasie, zdejmujemy folię spożywczą i przerzucamy ciasto na blat. Musimy je jeszcze chwilę powyrabiać, żeby je odgazować. Jak je odgazujemy, no to najlepiej zrobić sobie formę wałka i podzielić to ciasto na 9 porcji. Powstanie 9 bułeczek. Każda porcja ma około 80 g. Bułeczki nie są za duże, jeżeli ktoś z Państwa chce większe bułeczki, no to można podzielić całość na 7 porcji po około 100 g. Każdą bułeczkę formujemy w ten sposób, że lekko ją rolujemy, zawijamy boki do środka, rolując ponownie pod spód wszystko zawijamy i tworzymy kuleczkę. Jeżeli będzie ciasto się kleiło Państwu do dłoni, można lekko sobie je opruszyć mąką.
Tak wyglądają przygotowane bułeczki. Jest ich 9, jak Państwo tu widzą. Obsypujemy je dokładnie mąką pszenną. I przekładamy na blaszkę z piekarnika wyłożoną papierem do pieczenia. Układamy je w odstępach i dłonią lekko spłaszczamy. Następnie ostrym nożem albo żyletką nacinamy znak krzyża na każdej bułeczce. A blaszkę przykrywamy i zostawiamy na 15-30 minut do podwojenia objętości. Po 20 minutach możemy zdjąć ściereczkę. Bułeczki nam podwoiły objętość. Wobec tego wkładamy je do piekarnika nagrzanego do 190 stopni Celsjusza, używając grzałki góra i dół. Bułeczki pieczemy około 20 minut. Do ładnego zarumienienia ich góry. Następnie po upieczeniu bułeczki wyciągamy i studzimy na kratce do studzenia. A potem, proszę Państwa, proszę się tylko nie pobić, kto pierwszy zje bułeczkę. Są tak wyśmienite. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.